powiedzieć. Włączasz telefon i wyświetla się oczywiście logo twojej sieci operacyjnej. I dostajesz SMS. Widzisz Marcelino. Otwieram wiadomości. Napisane jest: hej nadzieja. Mam nadzieję, że ci dziwni, smutni ludzie nie zrobili ci krzywdy. Kurwa, to już 5. połączenie, które próbuję zrobić. Wiem, że śpisz długo, ale daj znać, jak balowaliście. Kropka. I to wszystko. I emotka butelki. To wszystko, co dostałeś dzisiaj. Wpisujesz coś? Zastanawiam się właśnie. SMS, Messenger? SMS. Okej. Odpisuję. Tak. Wendy troszeczkę się bije ze sobą, ale koniec końców odpisuje: jacy smutni ludzie. 2 znaki zapytania. Wysłano. Na razie nie ma natychmiastowej odpowiedzi. A w międzyczasie ktoś wchodzi do śmietnika, otwiera drzwi, wrzuca śmieci, a zamyka drzwi. Zamyka je na klucz. Okej. Ja wciąż, teraz już nie mam wyjścia, muszę siedzieć. Sprawdzam. Możesz forsować te drzwi. Sprawdzam moje... Znaczy, pytanie, czy ja w tej jakby formie, w której byłem, / jestem, jakby mi się powiększyło ciało, w sensie objętościowo, czy po prostu tylko były zmiany? Trochę ci się zwiększyło. W takim razie sprawdzam, w jakim stanie jest moje ubranie, czy nie jest jakoś bardzo poniszczone. Powiem szczerze, że spodnie się rozerwały w szwach na bokach. Dałoby się jakieś ragwrawki założyć czy coś, ale guziki poszły. Z koszulą zauważasz, że pod pachami się rozerwało. Reszta jest w miarę okej, ale nie wygląda to najelegancciej. Sprawdzam, czy mam swój telefon ze sobą. Nie wziąłeś go. To w sumie daje ci myśl, że w sumie dobrze. Bo jeżeli byś uderzył tak tym telefonem o ziemię z tylu metrów, to pewnie byłoby to samo, co z telefonem Leona. Sprawdzam klamkę, czy może jednak da się to otworzyć drzwi od środka. Niektóre mają taki system. Niestety. Tak Jest na myślałem. bardzo prosty kluczek. Drzwi są dosyć taniej jakości, chociaż zamykają się mocno szczelnie. Na tyle mocno, żeby żaden zapach nie przechodził. Jak wchodziłeś do klatki, to nie czułeś żadnego zapachu. Dobra. Nadal odczuwam głód, prawda? Oj tak. Dobra. Chciałbym się znowu przyczaić
I jeśli ktoś znowu wejdzie po śmieci i zauważy, że nie będzie to ani Leon, ani Wendy, to chciałbym się rzucić na tą osobę. W sensie nie tak rzucić, że nie wiem, wywalić go z tego, tylko po prostu, wiesz, dobiec i go po prostu pożywić się. Mm. Powoli akceptujesz swoją bestię w sobie. Przejdziemy do tego, co dzieje się wyżej. Leon, musimy znaleźć Gabriela. Gdzie dokładnie pobiegł? I Prawdopodobnie w jakiś zaułek, cokolwiek tam mu kazałam biec. Wyskoczył oknem, więc... Czwarte piętro. Jesteśmy nadludzcy. Pomyślałam, że nic mu nie będzie i w sumie widziałam, jak wstawał, więc nic mu nie jest. Natomiast... Stronę drzwi. Kurwa. Ja zanim wyjdę, wpisuję... A nie wpisuję nic. Po prostu biorę swój telefon, chowam swój zeszyt powrotem do mojego biurka, zamykam tą szafkę na klucz i również wychodzę i zamykam drzwi za sobą. Mam przy sobie cały czas kopertę, no i klucz od domu. I telefon. I wychodzicie. Dobrze. Wychodzisz w piżamie. Ja. Tak. Chcesz nam co nieco opowiedzieć o swojej piżamie? Zarzucam tylko na siebie bluzę, jak wychodzę. I zmieniam buty z kapci na jakieś normalne. W jakichś trampkach? Tak, zdecydowanie to będą po prostu zwyczajne czarne trampki z białymi sznurówkami. Są prawdopodobnie trochę popisane. Jeżeli chodzi o moją piżamę, są to czarne spodnie ze Snoopim. Widzicie, że... Znaczy Leon widzi, że Marcelina ma skarpetki z liściem marihuany po prostu, czarne. Ma na sobie bluzkę Black is my favorite color, również czarną i właśnie na to zarzuciła rozpinaną, długą bluzę kapturem. Dobrze. Leonie, bardzo ci się nie podoba to, w jakich ubraniach jesteś. Jesteś nieświeży, nieelegancki. Tak się nie chodzi z klasą. Chciałoby się pojechać najlepiej do jakiegoś fajnego butiku, niezależnego i przymierzyć coś, w czym będziesz wyglądał fenomenalnie. Jaki skok. Gdzie się kierujecie? Jak wyjdziemy już z bloku, ja się kieruję w którąś z uliczek, która jest najbliżej mnie. Miejmy nadzieję, że nie odbiegł daleko. W jego stanie nie powinien. Kierujesz się w lewo czy w prawo? W lewo. Co masz na myśli, mówiąc o jego stanie? Na tą biedną panią rzucił się z niesamowitą werwą. Wątpię, że się najadł. Wyglądał jak bestia. Dobry wieczór. Przechodzi obok strażnik. Dobry wieczór. Idźcie dalej. Blisko. Parę osób wraca do swoich domów. Teraz w klatce
Też mijałaś się z jakąś kobietą i mężczyzną. W końcu mamy sobotnią noc. Zakładam kaptur, tak jak już mówiłam, tak żebym była trochę mniej widoczna. Przynajmniej w mniemaniu Wendy. Dostajesz SMS-a? Sprawdzam. Marcelina odpisuje: no jak to nie wiesz? Kompletnie chciałaś do nich iść. Poszłaś do ich stolika, w ogóle mnie zostawiłaś. Dziewczyno, what the fuck? Odpisuję. Wersji ewidentnie pobalowałam, bo niewiele pamiętam. Wyjaśnij. Kropka, kropka. I zwariowana buźka. I wysyłam. Dostajesz dosyć szybką odpowiedź. Widzimy się jutro w centrum, gdzieś o 16:00? Nie mogę. Wysyłam. No i brak odpowiedzi. Poszliście w lewo, przechadzacie się, nigdzie nie widać Gabrielu. Natomiast słyszysz osoby idące po schodach. Chyba z parę butelek mają w swoich siatkach. Drzwi się otwierają. Tak? Osoby, czyli parę. Tak. To w takim razie nie. W takim razie chcę się schować w cieniu, żeby mnie nie widzieli, albo uznali za po prostu menela jakiegoś. Mhm. Nie, tylko rzucają dźwięk butelek obijających się o siebie. Rani troszeczkę twoje bębenki ze względu na to, jak wyczulony siedzisz w ciemności, jak przyczajona bestia. Czekająca tylko na to, aż mały krójczek wpadnie do norki. Ważne pytanie, czy zamykają drzwi za sobą na klucz? No, można powiedzieć, że zapomnieli. Dobra, jak wyglądam? W sensie patrzę sobie na palce, na ręce, macam po twarzy. Włochata. Dobra twarz. W sensie jest broda, znowu wróciła. A nie masz w jakichś takich absurdalnie dziwacznych miejscach obecnie. Wyglądasz, jakbyś po prostu cierpiał prawdopodobnie na jakąś chorobę, która by sprawiła, że twoje włosy na twarzy i ciele są znacznie dłuższe. Dobra, chcę w takim razie moje rękawy z koszuli, które były podwinięte, chcę je opuścić i zapiąć. Biorę głęboki wdech. Przeczesuję włosy, które pewnie nie są związane. I po prostu wychodzę stamtąd. Mhm. Widzisz po lewej stronie spacerującego Leona i Wendy. Oddalonego jakieś 50 metrów. Wendy, mam bardzo Podchodzę złe do nich. przeczucie. Podaj mi na chwilę telefon. Tak go odciągam trochę w swoją stronę bardziej od ciebie. Po co? Muszę coś sprawdzić w internecie. To znaczy? Albo weź ty wyszukaj, czy na jakichś stronach z wiadomościami nie było informacji o jakiejś dziwnej istocie w Pradze. Żeby to nie był Gabriel. Taka, lewa strona Warszawy i prawa strona Warszawy! O mój Boże, że też o tym nie pomyślałam. To jest... Hmm. Mm. Hmm. Wszystko w porządku? Co? W porządku? Nagle wyskoczyłaś z tą Warszawą. Masz wizję. Widzisz
pole przed sobą. Pole rabarbarów. Wszędzie rośnie rabarbar. Na każdej grządce widzisz słój wielki, 5-metrowy. A w środku rubinowa substancja. Patrzysz i pływa tam rabarbar. Idziemy do Wendy. Wendy. Rabarbar. Rabarbar. Rabarbar! A w drugim słoju mirabelki. Uwielbiam mirabelki. Podchodzę do mirabelek. Ja podchodzę, bo ja powiedziałem, że podchodzę do nich. O, Gabriel. Ale śmierdzisz. O Boże. Mirabelki! Tego co mi wiadomo, mam na imię Gabriela, nie Mirabelki, ale też miło was widzieć. Wymiotuję tym winem. Ja chcę podejść do mirabelek. Podchodzisz do mirabelek, a mirabelki zamieniają się w sosna. I wizja się kończy. Na miłość boską robisz. Co? Co ty na miłość boską robisz? Szukam mirabelek. To chyba naturalne. Właśnie. Mirabelki zamieniły się w sosnę. A obok był rabarbar. I tak stwierdzam, że to ty jesteś tą normalniejszą z naszej dwójki. W Z sensie... waszej dwójki. A, Nie, z dwójki mniej Wendy. Ty jak na razie zielony jesteś najbardziej normalny. To kwestia opanowania i świetnej prezencji. I w tym momencie Leon wymiotuje winem, które miał w gardle. Prezencji mówisz. A propos prezencji. Ja mówię poważnie jak coś. A tak. Weź, gdzie ty byłeś? W śmietniku? Że tak jebiesz? Tak, jadłeś. Dobry węg. Nie trzeba by... Myślę, że potrafią to zgadnąć ludzie z całej Warszawy teraz. Czy wezwaliście pogotowie? nie, ale z babką wszystko okej. Upozorowaliśmy, że... Co ludzie robią? Że zemdlała. Nie wezwaliście karetki. Będzie z nią dobrze. Przyszedł Gacek, powiedział, że będzie okej. Możemy pić tak mniej więcej do 1-2 litra z ludzi, bo jak wypijemy 3, to może być z nimi gorzej, ale z nią będzie okej. Wydawało się, że wypijesz z litr. Suwam się jeszcze na, nie wiem, kolejny, nie wiem, z metr. Wszystko będzie dobrze, oczywiście, jeśli ten zapach zniknie. To jest ciekawa sprawa, bo czujecie, że wasze... Tak jak chodzicie i było bardzo mocne światło w korytarzu bloku na klatce schodowej. Było naprawdę irytujące. Było strasznie mocno. Jakby ktoś podkręcił żarówkę o 50%. Z drugiej strony ten zapach, który odczuwa Leon, też drażni. Chociaż śmietnik nie wydawał się jakiś niezadbany. Nie, absolutnie. Śmieci tam też nie było jakoś tak osamczu. Czujecie, że wasz słuch, wzrok i węch jest silniejszy. Jeszcze nigdy tak nie czuliście nocy. Wszystkiego, co was otacza. Chcę coś dotknąć? Sprawdzić, czy dotyk też jest wyczulony? Czego byś chciał dotknąć? Może być, nie wiem... My jesteśmy na trawniku, tak? Jest trawa pod stopami. To chciałbym po prostu tak jakby... Przepraszam. Wendy poszła bardziej w trawę. Natomiast wy jesteście na chodniku, wokół was jest żywopłot i parę lampek LEDowych.
nocnych z Ja delikatną chciałbym siatką. po prostu po chodniku tak palcami przejechać. Czujesz jego teksturę. Ciężko ci oszacować, czy bardziej, czy mniej. Wszakże twoje ciało jest takie jak nie swoje. Jakbyś miał wirusa w sobie, który próbowałby cię wyrzucić z tego ciała. Przynajmniej tak się czujesz po tej furii, w którą wpadłeś. Mamy wyczulone zmysły. Jak Zgaduję, że to kwestia tego błogosławieństwa Kaina. Słuchajcie, Nie wymawiaj jego imienia. podjąłem, Jest zbyt potężne. podjąłem decyzję, że was zapuszczam. Słucham? Jestem zbyt niebezpieczny dla otoczenia. Zamieszkam gdziekolwiek dadzą mi to mieszkanie i w sensie będę się starał być jak najbardziej odizolowanym się da. Ech, Nie możesz. Nie możesz. Czemu? Wendy, sama widziałaś, co się stało, kiedy Poczekaj. byliśmy razem w jednym mieszkaniu. Daj mi wytłumaczyć dlaczego. Jest Słucham. Warszawa. Jesteśmy w Warszawie, prawda? I Warszawa jest podzielona na dwie części. Dzieli je Wisła, czyli Wisła. Wendy wie, że nie Czekaj, jestem stąd, ale poczekaj, nie przerywaj mi. Dzieli je Wisła, rzeka Wisła. I po obu stronach jest mężczyzna i jest kobieta. I jeżeli będziemy próbować się wydostać, to rzeka nas wciągnie. dziękuję. Im bardziej Dziękujemy, Wendy. zamknij się, im bardziej będziemy Wendy. próbować wypłynąć, tym bardziej rzeka nas będzie wciągać. nie chcę się wydostać z Warszawy, chcę po prostu być z dala od was, żeby wam nie zrobić krzywdy. Ale będziesz po którejś stronie musisz być. No to będę po Musimy tej... wybrać stronę kobiety lub mężczyzny, nie rzeki. Mnie jest wszystko jedno. Kobieta Wendy, czy mężczyzna. nie wiem, o co ci Patrzę chodzi. na ciebie jak na dziwaka. Gdzie dadzą mi mieszkanie, tam po prostu zamieszkam. Jakby naprawdę jest mi wszystko jedno. Chcę tylko zyskać mój motor jeszcze na dodatek. Wiesz, Dostałam wiadomość od mojej przyjaciółki Marceliny. Powiedziała mi coś znaczącego na temat nocy poprzedniej. i Gacek przyniósł list, który powinniśmy razem otworzyć. O, Też. Poczekaj jeszcze chwilę z odejściem i zobaczymy ten list razem. Tak. nie zamierzam odejść, bo jak na razie nie mam mieszkania. Nie mam gdzie odejść. Może Czyli coś się udać się, zmieni. Może przecież udać się zmienisz do zdanie. Leopolda. Nie wiem, siedzimy w tym razem. Uważam, że na razie powinniśmy się trzymać razem. Potem ja zrobię coś innego i wy pójdziecie zrobić coś innego. Mam dla was jeszcze jedną propozycję, ale to zaraz. Seems fair. Łączy Tak, nas... zaraz. W każdym razie ta wiadomość. Zaraz powiesz, Leonie. Natomiast wiadomość. Uważam, że to istotne ze względu na to, że Marcelina napisała mi, że kompletnie odpłynęłam. I poszłam do stolika jakichś mężczyzn. Znaczy, nie wiem, czy mężczyzn. Osób, których nazwała smutasami. I powiedziała, że z nimi wyszłam z imprezy. Pokrewnieni. Może zahipnotyzowali mnie i przez to wyszłam z nimi. Może was też to spotkało. W każdym razie mamy trop. Chyba. Siedzimy w tym razem. No dobrze, to jedna rzecz. Co z listem? Został w mieszkaniu. Nie, mam go przy sobie. Dobrze przemyślane. Pokaż. Wyciągam z kieszonki mojej bluzy tą kopertę. Wendy, jesteś w piżamie. No i? Chodźmy do mieszkania, zanim zaczną nas ludzie z okien patrzeć. Ale moja Leon. piżama jest gustowna. Mamy osobę w piżamie i mnie menela, jakby gorzej nie może być.
To prawda? Ciebie, Wyglądamy który jak, przed chwilą narzygał sobie pod stopy. wyglądamy jak grupka wariatów. I podaję ci list. Mirabelki. Gdzie list był trzymany? Rabarbar. List w takiej dosyć dużej kieszeni z mojej bluzy. To musiała być naprawdę duża kieszeń. No to duży list. W środku są 2 klucze. Bardzo proste kombinacje. Widać, że klucze mają, no tak spokojnie z 30-40 lat. I jest dołączony obrazek, który wam pokażą. I Pytanie, jest to... Tak? to są klucze takie w sensie takie normalne, czy takie, że tak powiem, długie z tylko końcówką do zamka? Jeden jest długi z końcówką do zamka, a drugi jest dosyć normalny, typowy... Takie do skrytki? Nie. Takie do drzwi. W środku znajduje się ta fotografia. Jest to fotografia domku takiego typowo działkowego. Szacuje się, że taki domek mógł być budowany w latach 80., 70., jak ludzie zaczęli kupować masowo działki w Warszawie. Na tyle tego zdjęcia jest napisane ogrody działkowe, ulica Jana III Sobieskiego. Czy ja wiem, gdzie to jest mniej więcej? Jak się tam dostać? Mniej więcej wiesz, że jadąc w stronę centrum, gdzieś na wysokości jak w sumie jak jechaliście wczoraj autobusem, wracaliście z tamtej willi i ogólnie rzecz biorąc z pałacu, to przejeżdżaliście autobusem koło tego. To jest całkiem spore pole. Zresztą jeżeli masz telefon, możesz sobie po prostu wklepać. Czy wklepuję? Wiesz, że to jest po prostu działki na Mokotowie, w dzielnicy. Jedziemy tam? Czekajcie, bo Będzie... możemy tam pojechać, pójść mniejsze, ale mam dla was jeszcze jedną propozycję. Może się zgodzicie, może nie. Tak jak mówił wczoraj pan, no nieważne kto, wiecie o kogo chodzi. Nie Gacek, jego mistrz. Osobistość, tak. Tak. Mówił, że najlepiej by było, gdybyśmy upozorowali śmierć i przyjęli nowe tożsamości. Teoretycznie mam znajomego, który może się tym zająć. Właśnie! Masz dziwnych znajomych. Wendy, sądzę, że w tej sytuacji to jest najmniejszy nasz problem. No nie wiem, pomyliłeś Gacka z jakimś swoim gościem tam, wysłannikiem. Będę chcieć jest? wyjaśnień, nawet jeżeli nie teraz. Kim jest twój znajomy? Leopold. Nazwijmy go dość znaczący. Ludzie przechodzą koło was. Przyglądają wam się, przechodząc. Nazwijmy go dość znaczącym jegomościem, jeśli chodzi o nielegalne rzeczy w Warszawie. I powiedzmy, że jest mi winien pewną przysługę. Możemy się do niego udać, by upozorował naszą śmierć. Możemy, natomiast ten wasza wysokość mówił jeszcze o tych sektach.
tych Lubach. Anarchistach. Kamarilli, To byli oni. Anarchiści. Wizja. Sklej to. To? Prawa Jaka strona wizja? Warszawy, lewa strona Warszawy, dzieli to rzeka. Czekaj, już rozumiem. Ja jestem mężczyzną, więc jestem po prawej stronie Warszawy, a ty jesteś kobietą, więc zostajesz po lewej. To nie ma sensu. Raczej pewnie chodzi tu o to, że po prostu są przywódcy. Ten mężczyzna może rządzi Rilą, a ta kobieta rządzi anarchistami. Bardzo nalegam, żebyśmy wrócili do mieszkania. Chcę porozmawiać z tą kobietą. I Wracajmy do chcesz iść na mieszkania. drugą stronę. Co jeżeli powiedzą nam więcej? Chodźmy do mieszkania. Teoretycznie dobrze, bo problem, a może już nie problem, jest taki, że Leopold jest z Pragi Południowej. Idealnie. Więc Dochodzę. Wróćmy do mieszkania. I tam to omówimy. Ja prowadzę. I idę do mieszkania. Idę za nią. idźcie w takim razie. O nie. Idziesz z nami teraz. Musimy ustalić plan. Przynajmniej na razie. Na razie jesteś zmuszony, żeby się z nami trzymać. Chyba coś nam wisisz za opanowanie ciebie. Piszę to, żeby was nie zabić. Albo nie skrzywdzić przynajmniej. Nadal Żyjemy? jestem... Żyjemy. Nadal jestem głodny. To zjedzmy coś. Nie zjesz pizzy. Pizzy nie, Chyba, że to jest ale... owce. Śmieszne. Ja bym chciała... Albo na razie nie. Ja tak podchodzę bliżej Gabriela. Chylę się bardziej do ucha. Zrozum. Jeśli nie możemy tak na ulicy o tym gadać, o pożywieniu się innymi, a musimy opracować jakiś plan. Może razem uda nam się pożywić. Tym razem zróbmy to razem. Mam lepszy pomysł. Ja pójdę szybko do mieszkania, przebiorę się. Znaczy, nie uważam, że potrzebuję, ale Leon będzie na mnie krzyczeć. I Hej, pojedziemy sprawdzić ten domek albo zrobić cokolwiek i w drodze sobie porozmawiamy. Wszyscy jesteśmy głodni. Ja też chcę coś zjeść. No dobrze, w takim razie wróćmy do... Good. jak słyszycie ten głos? Karmię cię, maluszko, nie martw się. Wyruszymy na te działki. A co jak zostawili nam tam przekąskę? A następnie możemy się udać do Pragi. Z tego co wiem, Leopold raczej swoje interesy robi i tak w nocy. Dałoby się jeszcze odebrać twój motor. Tak, to też. Ale sądzę, że najpierw Najpierw znajdźmy... najpierw się zabijmy. I to już będzie trzeci raz. Drugi raz. Umrzeć 2 razy. Jesteśmy jak koty! 9 żyć! Dały nam jeszcze 5. Mój 6. upadek nie był jak kota. O, ty umiesz liczyć? Kurde. Biegnę do mieszkania w każdym razie, chcę się przebrać.
Podążacie Ja- za Wendy? Nie, ja idę do czekam. cienia i tam będę czekał. Pod Ja czekam jakimś przy... drzewem, czy w jakimś rogu po prostu. Czekam przy Gabrielu. Jak wychodzę. Jak będę wychodzić z mieszkania, chcę wziąć jeszcze ich telefony. Ich? Jeden. Jeden telefon znaczy. Docierasz na swoje piętro i sprzątaczki nie ma. Widziałaś, że chyba wsiadła do windy i pojechała gdzieś. Później będziesz moim problemem. I idę do pokoju, znaczy do swojego mieszkania. Dobrze, zatem zjeżdżasz na dół. Tak. To znaczy do góry. Znaczy nie, bo zakładam, że już byłaś w mieszkaniu, Aha. wzięłaś te rzeczy i zjechałaś. Okej, dobra. To Zamykasz drzwi, masz przy sobie klucz od mieszkania, pamiętaj. pamiętam. Wzięłam ze sobą przy okazji jakiś tam plecak czy torbę. Pustą? Tak, To plecak czy torba? plecak. Okej. Kiedyś miałaś jechać na jakąś wycieczkę do Grenlandii, kupiłaś sobie fajny plecak, ale nigdy się nie użyło. Koniec końców. Dobrze, dołączę do was Wendy. Podaję Gabrielowi telefon. Włączasz go? Tak, bo sądzę, że trzeba będzie zadzwonić do Leopolda. I jeśli są jakiekolwiek wiadomości od mojej żony, córki, innych znajomych, to po prostu staram się je ignorować. Nie patrzeć, omijać wzrokiem. Chodzę do Gabriela i mówię... Masz 4 wiadomości od swojej żony. Korci cię. Prawdzie. Ale by było smutno, gdyby się rozwalił sobie ten telefon teraz. To na niego groźnie. W ogóle nie na żarty i to po prostu dalej spoglądam w telefon. Szukasz kontaktu. Tak, szukam kontaktu Leopolda. Okej. Czyli te wiadomości wszystkie przesuwasz. Tak, Okej. żeby 4 nie było, że wiadomości. są odczytane. Tak, to są zwyczajne wiadomości. Jest Leopold, jak najbardziej. Dobra, dzwonię do niego. Halo. Halo Leopold, Siema Gabryś, co tam? jest sprawa. No co jest, mordo? Mogę do ciebie wpaść. Kurwa, teraz? Za jakieś... Interesy mam w planach, a o co chodzi? Co takie pilne? No powiedzmy, że ostatecznie odpłacisz się za to wszystko i koniec. To przysługa jest, no nie powiem. No a za ile byś się chciał spotkać i gdzie? U ciebie, gdziekolwiek. No, możemy się umówić. Za ile? Patrzę na telefon, która jest godzina. 23:15. O Zadzwonisz do niego, mamy parę rzeczy do zrobienia. 3:00. O 3:00? Słuchaj, ja wiem, że ja nie wstaję o 6:00 podbijać karty na zakładzie, ale o 3:00? Dobra, jaka jest najpóźniejsza godzina, jaką dasz radę? O 2:00 na skwerku przy Majdańskiej. Mówię do nich, że przy skwerku... na skwerku przy Majdańskiej.
żeby jakby zapamiętali. Dobra, będą ze mną jeszcze 2 osoby. Od razu mówię, żeby później nie było nieścisłości. No dobra, dobra. A po co ci ta obstawa? To nie obstawa, to spokrewnieni. A, co? Rodzina do ciebie przyjechała? Można tak powiedzieć. O kurwa. Ja coś mam kombinować na już? Ludzi i... Dobra, nie będę mówił przez telefon. Wszystko pogadam na miejscu. No dobra. Druga na skwerku. Tak, Nie spóźnij się. postaram się. Dobra, 2 godzina na skwerku przy Majdańskiej. Kurwa, ja nie wiem, czy ja chcę to robić moim znajomym, rodzinie. Jakby Słuchaj, Wendy. mogę zniknąć, ale nie wiem, czy chcę dawać im informację, że nie żyję. Rozumiesz? Jakby mam Nie. parę ludzi, o których się troszczę i to bardzo. Pomyśl teraz o tym, że jeśli ty jakkolwiek się pojawisz w ich życiu, to oni... Odkryłam umiejętność, że umiem wymazywać pamięć. Nie wiem. Wendy, pamiętasz, co wczoraj mówili? Jeśli pojawisz się w siedlisku swojej rodziny, czegokolwiek, tam mogą przyjść inni spokrewnieni. Tak więc... Wy tak nieprzekonani. Najlepszą ochroną jest po prostu porzucenie tego wszystkiego, uwierz mi. I patrzę na nią z takim wzrokiem jakby smutku, że sam to mówię, niedowierzania. Ja... Śmierć Chcę się jest chociaż. taka ostateczna. Chcę się chociaż. To prawda! To prawda! Chcę się chociaż pożegnać z jedną osobą. Bardzo istotną osobą. I pewnie nie załatwi tego tak hop-siup. Pewnie mu to zajmie z 1 dzień albo 2. Będziemy mieli pewnie tyle czasu na załatwienie wszystkich Okej, spraw. 2 dni. Myślę, że To już obgadamy na miejscu. Myślę, że jeśli naprawdę chcemy to zrobić, Ja wam tylko trzeba się proponuję. mentalnie do to przygotować. Ja na pewno podejmę tą decyzję, nie wiem jak wy. Masz telefon, Gabrielu. Dzwoni ktoś do ciebie. Patrzę kto. Kuba. Dobra, nie robię nic, czekam aż po prostu, wiesz, się wydzwoni. Dzwoniło. chciał- Dostajesz SMS-a. I chciałbym wyłączyć roaming danych, żeby nie było internetu, jeśli jest włączony. Okej. Dostajesz SMS-a poza tym. Ja też wyłączę w sumie. Dobra, chcę napisać jeszcze tylko SMS-a do Leopolda. Nie mów nikomu, że do ciebie dzwoniłem. Patrzysz na SMS-a dodatkowego, widzisz, że to nie jest od żony. Widzisz, że jest od Kuby. Jest krótki. Zaglądasz chociaż na powiadomienie? Dobra, spojrzę. SMS jest o treści rzepa, jest temat. Zabili kogoś w jakiejś willi historycznej. Odzwoń. Wendy, Leon. Odkryto... Znaczy to było logiczne, ale do prasy trafiła, już trafi niedługo pewnie wiadomość o tych 2 robotnikach. Muszę się wyprowadzić. Dzwoniliście z mojego numeru. On jest teraz rozwalony, został przed tą wilią. Ale nadal masz go ze sobą. Nie wiem, czy lokalizacja działa. Leon nie wziął tego telefonu. Aha, dobra. Został Rozwalił się. przed willą. Dobra, tyle chociaż.
Jeśli ktokolwiek nas tam widział, a zwłaszcza ci ludzie, do których mówiliśmy. Tam są odciski na tym telefonie, prawda? Jakieś... Wendy, nie Oje. wiemy, czy nasze odciski Znaczy, się zmieniły przez to Plus wszystko. jest taki, że nie ma żadnych plusów. Nasze wszystkie odciski. Wszystkie. Dlatego, Nasze są odciski wszystkich. Wendy, uspokój się. Dlatego musimy zginąć. I zginąć! Ja miałam pracować w laboratorium, miałam robić właśnie przy odciskach palców, miałam badać próbki, ślady, wszystko! I to Wendy, wszystko teraz zamknij. nie tylko ty miałaś marzenia. Ja... Przecież to nie jest tak, że to tylko ty chciałeś jakoś pracować, tylko ty chciałeś żyć. My oboje teraz I zgadnij żyjemy. co? Nie żyję! Czy jestem w stanie zapalić fajkę? W sensie, czy nic się nie zniszczyło w trakcie mojego upadku? A gdzie trzymasz papierosy? Z przedniej czy z tylnej? Nie no, z przedniej. No to nie, no to są w porządku, no. To... I Wyciągam do niego rękę. Po jedną. daję mu, daję jej. Niewiele ich zostało już tam. Mogą zostać 2, bo tyle mi zostało. Dobra. Musimy kupić papierosy. Ale czujecie, że są bezużyteczne. Jakby fakt, że nie smakują niczym. A ogień, który zapalacie, zapalniczki, przywołuje coś pierwotnego w was. Takiego, jak niektórzy mają lęk przed pająkami, skorpionami, drapieżnikami, czy jakimkolwiek niebezpieczeństwem. To właśnie wam przypomina, jak patrzycie na zapalniczkę, na ogień z niej. Wendy, no nie. Wasze marzenia, moje marzenia. Wszystko poszło się jebać. Wczoraj. Nawet nie dzisiaj, nawet nie za 2 dni. Wasze rodziny, nasze rodziny, znajomi. Uznajcie, że umarliście po prostu. W tym momencie wyciągam telefon i piszę do Leo. I piszę mu... Po prostu piszę mu L. Kocham cię. Wysyłam. I chowam telefon. Dobra, nie marnujmy czasu. Myślicie, że mnie wpuszczą do jakiegoś tramwaju? Autobusu, czegokolwiek? Meneli wpuszczają. Nie wyglądasz gorzej niż Menel, więc chodźmy. Ale pachnie gorzej. Ty Chodźmy do zresztą autobusu. też pachniesz żygami. Nie pachnę żygami. Pachniesz. Zżygałeś się 2 razy, więc jak nie pachniesz żygami? Chodźmy. Jeszcze na wpół z fermentowanym winem. I Wendy idzie. Ja też idę. I chowam, daję telefon na wyciszenie i chowam go do kieszeni. Gdzie się udajecie? Na przystanek autobusowy. Okej. Gdzie się kierujecie? Gdzie będziecie jechać w tym momencie? Która jest godzina? Jest przed 12. nie? 23:33. Pod ten adres, myślę, działkowy podany. Wiesz, że Wendy, że przystanek jest tak naprawdę rzut beretem od twojego miejsca zamieszkania. Jest dosłownie po drugiej stronie ulicy. Czyli chcecie tam jechać. Ja chciałbym... Wendy, czy możesz sprawdzić na mapach,
na telefonie. Ile zajmie nam dojechanie tam i później jeszcze na skwerek przy ulicy Majdańskiej. Włączam internet z powrotem i sprawdzam. Możecie oczywiście używać map Google, jeżeli macie telefony. Ale nie możecie tego zrobić, bo wyłączyliście roaming. Ale to mówię, że włączyłam. Okej. Chociaż nie włączam lokalizacji. Wie. Może wampiry już zostawiły jakiś podsłuch w twoim telefonie. Chcę to sprawdzić, rzucając na technikę. Może wszczepili ci coś. Nie wiesz. Może cały czas są za tobą. Może to ten miły mężczyzna, który przechodził. Tutaj stróż nocny. Czuję Ciekawy, kto jest wampirem. Czuję narastający w sobie niepokój, dlatego chcę serio sprawdzić, czy nie mam jakiegoś podsłuchu albo czegoś. Rzuć proszę zatem na inteligencję i technikę, oczywiście. 3 sukcesy. Nie masz pojęcia. Absolutnie. Na podstawowej warstwie technologii nic na to by nie wskazywało. Musiałabyś mieć naprawdę specjalistyczne oprogramowanie do tego. Ale nigdzie nic nie ma. Nigdzie nie udostępniasz swoich danych, plików. Nic. Jak już sprawdziłam, to wyłączam z powrotem wszystko w telefonie i chowam go do kieszeni. Wychodzicie z bloku, z całego osiedla. Kierujecie się na drugą stronę ulicy. Jest autobus, który będzie za 15 minut. No, jeden mężczyzna z plecakiem stoi oparty o szybę przystanku, słuchając muzyki. Tak, Leonie? Wendy, czy... Nie, bo Leon podnosił ręce. Nie, jakoś tak. nie, sorry. A, Wendy, czy zdążymy na ten Majdan, na ten skwerek? Czy zdążymy, Wendy, na ten skwer do tej drugiej? No, tak średnio. Dobra, w takim razie ja tam od razu pojadę, obczajcie tą miejscówkę i dojedziecie po prostu później. Chcę być przy tej rozmowie. Będziesz, dojedziecie później. Nie, mówię poważnie, chcę być od samego początku. Bo ja mogę sprawić tą miejscówkę i natychmiast do was dołączę. No dobrze. Czyli my kierujemy się na Majdańską. Tak. A ja idę zobaczyć ten domek. Ty Będzie idziesz tam zobaczyć. jakieś... Chciałbym pojechać do tego domku. sam. Tak. Leon, wolę, żebyś jednak był z nami również przy tej rozmowie. Nie mamy za bardzo twoich danych, a wydaje mi się, że będziemy ich potrzebować, skoro mamy cię zabić. Mówię to dosyć normalnym tonem, także jeżeli ktoś stoi wokół nas, to może to usłyszeć. A akurat mężczyzna jest na słuchawkach, więc... Okej. O ile nie ma tam jakiegoś podsłuchu. Może jakiś zestaw szpiegowski. Podchodzę do niego bliżej na tyle, że jeżeli ma muzykę, to usłyszę przez jego słuchawki. Odsuwam się. Rozumiem. No dobrze, w takim razie pojedźmy od razu tam, ale w tym wypadku chyba mogę napisać do Leopolda, żeby był wcześniej.
Tak, myślę, że możesz Zaczekamy. to zrobić. Albo możemy też zaczekać. Zależy, jak bardzo jest zajęty twój przyjaciel. Znajomy. Śmierć nie będzie na nas czekać. Dobra, napiszę mu, czy może być o 1:00. Chodzę sobie wokół przystanku, licząc swoje kroki. Czekamy na autobus na najbliższą ulicę Komajdańskiej. Odpisuję ci. Spoko, ale mogę mieć małą obsługę. Piszę OK. Moment, muszę jedną rzecz sprawdzić. Ja tak po cichu do Czyli Wendy. będziecie na ten skwer jechali. Tak, tak. Tak. Od razu, bezpośrednio. Tak. Jeśli jest taki, to tak. Jak No, Ja chciałbym w autobusie rozejrzeć się za kamerami i być do nich tak się ustawić, żeby nie było mnie widać twarzy. Mhm. tak do Leona i do Wendy. Czy widać po mnie, że jakby jestem bardziej owłosiony? Przydałoby ci się golenie, nie ukrywam. Goliłem się dzisiaj rano. Tylko mi nie mów, że moją nową maszynką. Możemy ci tego nie Jednorazówką. mówić. To jednorazówka. Iście tylko jeden dzień w moim mieszkaniu i już używacie mojej maszynki do golenia i jeszcze mi żygacie na podłogę. Jakbyś wyglądała tak samo jak on, to też byś chciała się ogolić. Wendy, po prostu kupimy ci kolejną jednorazówkę. Tak Tylko samo jak mi jednorazówka. telefon. Czy rosną mi w sumie włosy? Tobie telefon już nie jest potrzebny. Przydałby ci się nowy w sumie. Czyli plan jest taki. Jedziemy spotkać się z tym twoim kolegą. Jedziemy... Tak, a potem po nim Znaleźć. jedziemy tam. Albo zamiast do domku moglibyśmy najpierw spróbować znaleźć tą anarchistów i dopiero by- pojechać tam. Nie wiem, Jedna czy rzecz będziemy na mieli razie. czas. Jeżeli tam- będziemy mieli czas. Jeśli strzelam, że rozmowy pewnie będą gdzieś do 3:00, albo może nawet 4:00. No sądzę, że do 3:00 maksymalnie. Czy będziemy mieli jakieś 2 godziny do świtu. Dotarcie do domku, sądzę, że to wystarczające i po prostu przenocowanie tam. Zobaczymy. Zakładając i mając nadzieję, że jest przystosowane do tego, żeby ktoś tam w nocy mógł, w dzień mógł spać bez niczego. Zobaczymy. Tak jeszcze nachylam się do nich. Posłuchajcie, może troszeczkę panikuję, ale starajcie się z dala od kamer być. Nie chcemy, żeby wyśledzili, że spotkaliśmy się z tym twoim gościem i domyślili się, że coś upozorowaliśmy. Ja wyglądam jak ja, w sensie, czy ja z tą taką wyrośniętą brodą jestem choć trochę i w tych ciuchach, jakby, czy widać we mnie Gabriela sprzed 2 dni? Niewiele, Sądzę, że jestem bezpieczny, patrząc na to, jak ale wyglądam. autobus przyjeżdża. N03. I widzicie, że przystanków będzie sporo. I będziecie tam najbliżej za 45 minut. Akurat. Taksówką byłoby szybciej. Nie mam zbyt wiele pieniędzy, nie zapomnij o tym. I wsiadam. Ja też wsiadam. Następna stacja, Dolina Służewiecka. Kupuję bilet. Ja również. Ja nie mam jak... A nie mam, kupuję za pomocą karty. Tak, ja też kupuję Albo- kartą. Wendy, mogłabyś mi kupić, a ja ci oddam w gotówce? I kupuję No. tylko dla siebie. A ja nie kupuję. Nie chcę zostawić śladów karty.
Mhm. Jak najbardziej zrozumiała. Ja kupię. Przecież mówili o tych łowcach. A może na ciebie zaczną polować? Może to ty będziesz ich następnym celem. Let them fucking try. Myślisz, że to jest całkiem sprytny ruch? W autobusie nie ma zbyt wielu osób, jest dosyć późna pora. Każdy, kto wracał z imprez, to albo pobaluje jeszcze chwilę, albo raczej weźmie Ubera, bo wiadomo, że autobusy będą tułać się długo. Zastanówcie się, co chcecie przez te następne 2 albo 1 dzień zrobić, zanim, no wiecie co. Bo raczej w nocy, nie w dzień. Chcę zjeść. To jest autobus przystosowany do sytuacji pandemicznej. Czyli, że kierowca jest ogrodzony Kurczę. Czyli nie można dojść w żaden sposób do kierowcy autobusu. No nie bardzo. Musiałbyś tam parę rzeczy przestawić i Bezpośredniego ale dojścia. bezpośredniego dojścia nie ma. Czy gdybym się ostrożnie rozejrzał, zlokalizowałbym kamery w autobusie? To nic trudnego. Jedna jest, można to powiedzieć, centralnie koło kierowcy, druga jest koło drzwi, trzecia jest koło drzwi. Jedynie po środku nie ma kamery, ale nie jesteś w stanie powiedzieć tak po prostu oka, jaki zasięg ma ta kamera. Nie jesteś specem od technologii. To wybieram bardziej bezpieczną opcję, czyli że W środku autobusu. tak, i się odwracam jeszcze tyłem do tych. Mhm. Właśnie mogą patrzeć cały czas. Wendy, słuchaj, ja też jestem głodny i chciałbym coś zjeść, ale tu są kamery. Tak patrzę na Leona, który siedzi tyłem do nich. Nie mówię, że tu. Gdzie? Możemy... Nie, Leopolda nie. Nie jego, ale możemy przed kaniem zahaczyć o coś szybkiego. Raczej po. No to po. Jest jeszcze jedna sprawa, o której pomówimy, jak stąd wyjdziemy. Ale chciałbym, by Leopold skołował substytuty nasze. Myślę, że powinniśmy zrobić z tego kryminał. Patrzę naszych się tak na śmierci. niego. Co masz na myśli? W sensie, że I zrobić z niej tajemnicę. Piękną okoliczność. Może jakiś seryjny morderca? Śmierć daje... Który zabił też ludzi w tej willi. Tak, to jest dobre. Śmierć. To przeżyjesz tylko raz. Musi być piękna. ta willa, gdyby nie to, że pewnie będzie otoczona policją, nie byłaby głupim miejscem. Jeszcze raz Ale powtórzysz? Nie słychać cię przez te włosy. O Jezus Maria. Mówiłem, że ta willa nie jest głupim miejscem, ale nie jestem pełna policji, a zresztą to wszystko zależy od Leopolda. Sprawdzam, czy dostałam wiadomość zwrotną od Leo. Nie dostałaś. Może jest czymś zajęty, w końcu jest noc. Zbliżacie się do Wisły.
Myślicie, że coś magicznego się stanie? Przyklejam się do okna, jak tylko widzę, że jak mijamy Wisłę. Ja też chciałem patrzeć przez okno i poszukać wzrokiem majaczącej wieżyczki oczyszczalni na Wiśle. Tu jeszcze raz? No, na Wiśle jest taka wieżyczka oczyszczalni. Chciałem ją poszukać wzrokiem. Och, jesteście na moście siekierkowskim. Tutaj czegoś takiego nie ma. Widać jedynie reflektory. Jest bardzo wąskie przejście dla pieszych. Duże... Jest to średniej wielkości linowy most. Znaczy nie jest linowy, tylko prętowy, bardziej bym powiedział. Z zielonymi ogrodzeniami, nawet niewysokimi. Tabliczka żegna was z Mokotowa Warszawskiego. Czujecie, że przebijacie się na drugą stronę Warszawy. Widać, jak przejeżdżacie jeszcze, że po tej stronie parę osób chyba urządziło sobie jakieś ognisko nad jeziorkiem. Parę smacznych kąsków. Możliwe. Zastanawiam się, jak będziemy jeść przez następne nie wiadomo ile lat. Parę ludzi wsiada, parę wysiada po tej stronie. Jest trochę podejrzanych ludzi. Ludzi mało sympatycznych z twarzy. Ludzi, których na ogół, jak się jest samemu, nie chce często spotykać w ciemnych uliczkach. Ale teraz dużo się zmieniło. Teraz to wy jesteście predatorami. Wschodnia część Warszawy wita. Architektura tutaj, po tej stronie, jest mieszanką budowli przedwojennych, starych komunistycznych bloków z lat 70. i końcówki 80. w połączeniu z wieloma innymi blokami. Nie ma tutaj tylu domków, ile jest po zachodniej stronie miasta. No tak. Rakiem patrzy na tą tablicę, ile jeszcze przystanków zostało. Wiecie, że wysiadacie na Wiatracznej. Zaczyna. Nie jestem na to gotowy, nie jestem. Mówię tak do siebie, ciszej. Miejsce jest to rondo, jeżdżą z różnych stron tramwaje, nie tak gęsto, jest jakiś Carrefour Express, jakieś kebaby, jakiś Bobby Burger, jubiler, czapki, jakiś fitness, pełno billboardów starych, zniszczonych polskich dróg. A tak starych, że mają całe 2 lata, ale nadal pozostają jakby archeologicznym tworem. Wsiadacie, a za wami jest Dom Słowa Bożego. Ironiczne. Ironiczny. Ciekawe, czy Kain został przyklęty słowami. Może to Widać, że jest to księgarnia chrześcijańska. Tak, przynajmniej plakietka mówi. Wiecie tyle, że powinniście z tego miejsca iść na południe. Idąc cały czas wzdłuż głównej drogi, aż zaczniecie wchodzić w osiedla. Dobra, idźcie razem, ja będę parę kroków za wami. Jednak nie wyglądam za ciekawie.
będziesz wyglądać, jakbyś chciał nas okraść. To przed wami w takim razie. Okej. Będziesz nas prowadzić. Dobra i no po znakach próbuję dojść do skweru przy Majdańskim. Mhm. Po drodze rozglądam się, czy są jakieś samotne osoby. Ja również. Się... Widzisz pod bankiem stojących mężczyzn ubranych na dresowo. Jedynie w grupie 4 osoby. Tutaj raczej ludzie unikają chodzenia w pojedynkę w tych okolicach. Ale Okej. kto wie, może Czy w w- dalszej ulicy ktoś jest. Czy w okolicy są jakieś takie ciemne alejki? No nie wiem, w sensie gdzie można by kogoś... Tu jest wszędzie dosyć ciemno, ale wiesz, jednak światło z bloków i różnych rzeczy daje jakiś... porozglądasz się, może coś będzie jeszcze po drodze. Mi te dresy zainteresowały mnie. Słucham? Mnie te dresy zainteresowały. I co byś chciał zrobić w ich kierunku? Stoją coś przy bankomacie. Tak, ale... Czy jest jakieś miejsce w pobliżu, gdybym się tak rozejrzał, w którym jakbym z nimi był, nie zwróciłbym większej uwagi? Ich uwagi czy swojej uwagi? Otoczenia. W sensie, gdzieś chciałbym odejść z nimi. A, wiesz co, koło nich nie ma za bardzo nikogo. Jaki masz plan tutaj? Powiedzieć, czy... Nic wykonać. Stoją normalnie przed bankiem polskim. Daruję sobie na razie. Nie jestem tyle głodny. Zobaczymy. Bestia nigdy nie śpi. Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie ten moment, w którym rzucisz się na towarzyszy. Dobrze. Patrzycie na ten skwerek. Widzicie przed sobą boisko stare, porzucone. Tarcze, w sumie tablice od boiska do koszykówki, dosyć oberwane, zniszczone. Trochę tutaj wilgotno. Przechodzicie dalej w poszukiwaniu mężczyzny. Tak, sprawdzam, która jest godzina. Jest północ 48. Dobra, mamy... Zakładam, że jakieś 15 minut, może więcej. Przechodzicie dalej. Kort od tenisa, tym razem już zamknięty. I także od koszykówki. Już tym razem też jakiś ładniejszy trochę. Obchodzicie to miejsce dosyć dookoła. Rozglądacie się za siebie, przed siebie? Znaczy, ja szukam przede wszystkim Leopolda, ale ogółem też jakiegokolwiek jakby człowieka. Mhm. Może uda się coś przekąsić. A idzie jakaś dziewczyna w dresie, całkiem pewna siebie. Strasznie rozwalone włosy, że tak powiem, w różne strony. Brązowe włosy. Gdzie sama? Ta, różowy dres Adidasa. Z białą koszulką pod dresem. Idzie jakąś taką ciemniejszą alejką, czy po głównej jakby tej? To jest dosyć ciemno, co prawda z 30 metrów są bloki. Takie wiesz, 10-piętrowe. Patrzy się tak po nich. Tylko ona idzie. Ale aż- nie, ja mówię po... A, po swoich towarzyszach, tak, tak. Cała trójka się nie napije z jednej osoby. Wybaczcie, Those ale yours. chyba mam pierwszeństwo. Masz.
Pamiętaj, do 2 litrów. Nie mam miarki w zębach. Dobra, to chciałbym okrężną drogą podejść do niej. W sensie tak, żeby mnie jakoś bardzo nie widziała. I Okrężną drogą tak, żeby cię nie widziała. Wyjdziecie do przodu, a ona idzie do tyłu. Mijacie się. aha, czyli my się myjamy. Tak. Dobra. Czy po lewej stronie albo po prawej jest jakaś jakby odnoga naszej z tej ulicy, co idziemy? Alejka jakaś, coś tego typu? Możecie iść alejką, słuchaj, w lewo i wtedy wejdziesz troszeczkę na ten skwer, tam koło boiska. Wiesz, o i co to mi wszystko. chodzi? Ja chcę No. tak, żebyś jakby w momencie, jak my się będziemy mijać, żeby ją po prostu wepchnąć do Tutaj jakiejś jest alejki. samochody. Tu są samochody cały czas w okolicy, jest taki parking, tylko niestrzeżony absolutnie, nawet taki osiedlowy. Jest jeszcze ujście wody oligoceńskiej. Dobra. Chodzi mi po prostu o to, że jakby będziemy się mijać, żeby ją po prostu gdzieś zepchnąć w jakiś cień i tam ją... Ona się kieruje w stronę bloków, tam są jakieś klatki, jeżeli jesteś zainteresowany taką sytuacją. Dobra, poczekajcie tu chwilę. I idę za tą dziewczyną, ale nie tak, żeby było widać, że za nią idę. Okej. Ja idę jeszcze dalej od Gabriela, tylko tak ubezpieczyć, się rozglądać. Poproszę zatem Gabriela o rzut na przebiegłość i opanowanie. Leon. Biegłość mówisz? Dobra. Ja tak szepczę do Leona. O co chodzi? Skoro Gabriel idzie się najeść, to może my też się najemy, tak mi wskazuje. Słuchaj, to jest 7 sukcesów. O! Kuchnia! Właściwie, no, Odbiłem sobie za całą sesję. zrób to jak chcesz. To jest kompletnie nieświadoma twojej obecności. Jesteś Nie. prawdziwym drapieżnikiem nocy. Uwolnij mnie. Dobra, Pożegnmy się. To jakaś Takim- głupia szmata. w takim razie, jeśli ona mnie całkiem w ogóle mnie nie widzi, Pchnij ją. po prostu Niech podchodzę ucieka. do niej od tyłu. Pamiętaj, że strach dodaje smaku, jak przyprawa. Niech biegnie. Niech biegnie! Opanować. Jeśli będę w takim miejscu, że mogę ją zepchnąć jakby na jakiś bok do cienia, to po prostu podejdę do niej szybko, złapię ją za głowę, po prostu przewrócę tam w ten cień i po prostu chcę się wgryźć w szyję. O, perfekcyjna sytuacja. Bierzesz ją za remontowaną klatkę. Tutaj są takie metalowe płyty odgradzające, bo chyba coś na wysokościach robią. Niemniej jednak daje ci to możliwość dyskrecji. Bierzesz, łapiesz ją za ten łeb po prostu. Łapiesz ją tak mocno, że nawet nie jest w stanie drgnąć. Wbijasz, a ona... Jak bardzo chcesz ją wypić? Także nie obchodzi cię, co się z nią stanie? Chcesz ją zabić? Do którego momentu? 2 litry, tak jak mniej więcej mówiła Wendy. Czyli 2 kości. No, mniej więcej. No, to właśnie tak. Okej. Ale masz ochotę. Czujesz, że mógłbyś więcej. Czujesz, że mógłbyś ją postać jeszcze chwilę. Najwyżej zemdleje. Co by cię to obchodziło? Przecież to tylko jakiś przechodzień. Zachodzie też rodzina. Dobrze, zatem regenerujesz 2 kości głodu. Okej, czy jestem na 2? Pierwszy raz od dosłownie I- 10 minuty ostatniej sesji.
Zgadza się, zgadza się. Dodatkowo, żeby ci powiedzieć, jaki był to smak, moi drodzy. Jaki był to smak? W jej przypadku powiedziałbym, że była cholerykiem. Więc jeżeli masz celerity albo potens, to dostaniesz jedną kość dodatkową do tego. Mam celerity, Dobrze. czyli masz dodatkową zwinność to kość. jest, nie? Tak, ale nie możesz dodać do tego umiejętności, tylko po prostu będziesz miał tymczasowo, zapisz w swojej karcie, proszę, że masz choleryka. Okej. I czujesz się taki bardziej... To jest rezonans, nie? Tak, to jest rezonans. Rezonans krwi. I zalizuję ranę, jak Mhm. skończę. Co robisz z ciałem? My jesteśmy koło jakiegoś rusztowania, nie? Tak. Okej. Chciałbym ją po prostu posadzić blisko wejścia do klatki, ale nie jakby w oświetlonym miejscu, tylko w takim, żeby nie było widać, że ja tam taszczę. Koło drzwi? No gdzieś w miarę koło, ale nie tak wiesz. przy Nie była samych drzwiach, bo nawalona i nawet nie dotarła już do tych drzwi. Właśnie to chciałem zasymulować. No spokojnie. Wracasz do swoich towarzyszy. Pamiętaj, że wpływ tej krwi ma też trochę na twój charakter. Dobra. Zrobione. Ale czujesz się odświeżony. Pyszne. Jak było? Dodatkowo, jeżeli miałbyś to przyrównać do jakiegokolwiek smaku, to było bardzo takie słone, ale przyjemne. Nie zrozumiesz, póki nie spróbujesz, ale powiedzmy, że słony karma. Nieźle. Ale znacznie lepiej. No, ale nie zrozumiesz, to Leonie. W każdym Ciężko, razie. ciężko ci to przyznać samemu przed sobą, ale to było lepsze niż to, co robiłeś ze swoją żoną. Znacznie lepsze. Leonie, w każdym razie. Tych dwóch dresów. Może my też powinniśmy. Ty jednego, ja drugiego? Dobra. No też. Teraz jeszcze raz spróbować. za która godzina jeszcze, zanim oni pójdą? Pierwsza 3. Dobra, macie 10 minut. 15 max. Damy radę. A No i cofacie się do tamtej dresiarni? No. Dobrze. Czterech. Tam ich było dwóch. Dwóch przy bankomacie. Tam ich było 4. Ich było 4? To... Leon, może nie. Teraz rezygnujesz? Już nie namówiłaś? Widać jeszcze jakiegoś grubasa, który wychodzi z psem. Ale jest gruby, kurwa, taki typowy Polaczek. Nie. I w podkoszulku i takiej koszuli. Co? Rodobijka. No. Jakimś jamnikiem. Ten jamnik ich tylko was widzi. Jak szczerze mi zęby i idę się na... Paru... Leżysz te zęby. Nie no, tatuj. No tak. O, parówka. Patrzy się, zmarszczył nos i brwi. Jak podchodzę tam, to cały czas chcę się rozglądać za kamerami. Jak podchodzę do tych Nie, tutaj największą kamerą jest ta babcia, co się wychyla z okna i patrzy.
Okej. Trochę rusztowań tutaj w okolicy, można byłoby się powspinać, pozakradać do domów nawet. Ach tak. W którym oknie jest zgaszone światło? O Jezus Maria, ty dużo wymieniać. Okej. Jakieś najbliżej mnie? Najbliżej ciebie. Zależy na które chcesz, bo możesz wejść na które chcesz piętro. No, budynek ma raz... No 10 pięter, no wybierz piętro. Na parterze się nie świeci, na drugim się świeci, na trzecim i czwartym się świeci i tak dalej. Okej. Kurczę. Widzicie tą dresiarnię zbliżającą się w waszym kierunku. O, niech idą. Ja jakby patrzę w ich kierunku. Ja idę cały czas w stronę tych statusów. Mhm. Chciałem tak ich oszacować wzrokiem. Mhm. I chude byki, czy taki namieśniony bardziej? No, z dwa są takie szczawie, byś powiedział. Ale dwóch jest ewidentnie. Siłka koks. Cały dzień. Chciałbym aktywować umiejętność przewidywania. Przewidywania? No to jest to w angielskim premotion. Auspec, drugi level. Ale na czym? No, na walce z nimi. Takiej walce. Walce. Sprawdź swój głód. Mhm. Okay. Twój głód pozostaje taki sam. No dobra. Poproszę cię jeszcze oczywiście o rzut na... Oczywiście twoją nadwrażliwość oraz determinacja. Czyli 4 kości. Oczywiście nie zapominajcie, że jesteście w stanie wzmocnić praktycznie każdy swój test, używając swojej mocy krwi. Bardzo dobrze. 4 sukcesy. Ile moje oczy błysnęły, jakby tak bielem, jak odeszły w tył głowy i zobaczyłem wtedy wizję, którą opiszesz. I czy jest Gabriel obecny? Jestem. Dobrze. Twoja wizja pokazuje ci, że
Trzy z tych osób to normalne. To normalni ludzie. Ale jeden z nich nie jest człowiekiem. Nie wiesz, czym jest, ale jest czymś niebezpiecznym. I jeżeli widziałeś, jakby miałeś taki przebłysk po prostu świadomości tego, co mogło się wydarzyć, wiesz, że mężczyzna jest obdarzony klątwą Kaina. I wiesz, że nie należy... Masz dziwne odczucia odnośnie niego. Nie był tak jak te wampiry, które do tej pory poznałeś. Jest czymś innym, kompletnie. Czymś niebezpiecznym. No, jakby nieświadomie obnażam zęby, przestraszony po prostu i się cały czas będąc przodem do niego wycofuję. Wycofuję jakby jak przestraszone zwierzę, takie. Mężczyzna mierzy cię mocno spojrzeniem. Wyczekuje cię. Ale odchodzą. Jak już są daleko, nie jesteście niedaleko tego, jak odeszli. Podjeżdża czarna BMK. No. Czy jak już odeszli dalej, to się po prostu odwracam i bardzo szybkim krokiem, ale nie biegiem, idę w kierunku, gdzie zostawiłem Wendy. Widzisz, że Wendy się przygląda, na które okno, znaczy do którego okna może się dostać. Ale w międzyczasie podjeżdża auto Embriela koło chodnika. Dobra, bierz tych swoich i jedziemy na krótką drogę. Dobra, czy ich gdzieś widać? Widać jeszcze Wendy przed budynkiem, zastanawiającą się, czy się wspiąć, i Leona na chodniku, który Dobra, patrzył na... to wsiadam do samochodu i mówię, podjedź tam. Podjeżdża bez jakichkolwiek dalszych... On jest kierowcą? Dobra. Tam nie wiem, uchylam szybę czy coś i wsiadajcie. Teraz minął. Siadam. Ja też. Ale sobie dobrał wyborowe towarzystwo. Leon jestem. Ja też. Tylko mi garoty na szyję nie zakładajcie, jak będę jechać. Bo się wpierdolimy w drzewo. Spokojnie, wiesz, że... Aleście kurwa bladzi. Co wybierzecie? Zupełnie jakbyśmy byli martwi. Mirabelki. Dobra, słuchaj, Leopold. Gabriel? Leopold, posłuchaj. No, co jest? Dwie sprawy. Pierwsza. Musimy zniknąć. Cała nasza trójka. Dosłownie. Słuchaj, kurwa, robię w tej branży trochę lat, ale od magicznych sztuczek to nie jestem. O co chodzi dokładnie? Masz upozorować naszą śmierć. O. Tego to się kurwa nie spodziewałem. I na tym momencie zakończymy dzisiejszą sesję. Moi drodzy, zakończyliśmy drugą sesję Warsaw by Night. Dzisiaj podążyliśmy na wschodnią część Warszawy.
tam, gdzie wskazywano, iż mieszkają troszeczkę inne wampiry. Jak na razie żadnego nie poznaliście. Ale miejsce to daje zupełnie inną atmosferę niż lewa strona Wisły. Będziecie starać się odszyfrować, kto mógł sprowadzić klątwę Kaina na was samych. Chcecie zniknąć, zostać wymazani ze wszystkich rejestrów. To jest teraz waszym celem. Choć jesteście niepewni, czy powinniście to robić. Nie chcecie, bo nie chcecie tracić rodzin, przyjaciół, bliskich, waszej rutyny, wszystkiego, co się działo do tej pory w waszym życiu. Jaką decyzję podejmiecie? Nie wiem, ale przekonamy się na następnej sesji kampanii Warszawy nocą. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za udział. Pożegnajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Leon powita was następnej nocy. Dobranoc, słuchacze. Mirabelki! Mirabelki.